Cześć, dzisiaj przetestujemy najnowszy mikrofon w ofercie marki Crux. Będą oczywiście różne próbki dźwięku, jak to u mnie. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Przed nami nowość w ofercie marki Crux, czyli mikrofon Crux Cube. Mikrofon dynamiczny o charakterystyce superkardioidalnej. Oznacza to mniej więcej tyle, że kapsuła bardziej skupia się na zbieraniu głosu, a ignoruje dźwięki z otoczenia. Natomiast ja Was nie będę karmić marketingiem, posłuchacie sobie w tym teście realnych, nieodszumianych, niepodbarwianych próbek, czyli jak zwykle u mnie. I będzie też test przez złącze XLR, ponieważ ten mikrofon posiada oba typy złącza. W zestawie mamy 3-metrowy przewód USB, który mikrofon zasila. Wtedy działają LEDy, wtedy działa też regulacja czułości mikrofonu, działa też regulacja głośności ogólnej i przycisk do przełączania LEDów. Mamy także gniazdo mini jack, czyli jak podłączymy ten mikrofon przez USB, robi się nam taka prosta karta dźwiękowa. No i mamy podstawkę, która jest odkręcana. Nie jest natomiast regulowana w żaden sposób wysokość niestety, a cały mikrofon ma jakieś 25,5 cm, więc ta podstawka jakaś duża nie jest. Mamy oczywiście gąbkę tłumiącą wybuchowe głoski. Kapsuła jest tutaj. Mikrofonu powinniśmy używać w ten sposób, że mówimy w tą stronę z odległości od 10 do 20 cm. W zestawie także instrukcja obsługi, gdzie dowiadujemy się, że nagrywanie odbywa się przy próbkowaniu 96 kHz. W jakości 24 bitów. Mamy także wagę mikrofonu, parametry, wymiary i częstotliwość przechwytywania, opis poszczególnych przycisków, funkcji. Przewód jest naprawdę długi, mamy USB-C na USB-C, ale w zestawie jest też przejścióweczka, żeby na przykład do komputera podłączyć sobie na pełne USB, ale możemy z tego mikrofonu skorzystać także chociażby do smartfona czy tabletu. Na pudełeczku sporo marketingu, natomiast co musicie wiedzieć, że kabla XLR nie ma w zestawie i sam kabel to jeszcze nie wszystko, ponieważ poza kablem potrzebne jest jeszcze coś takiego jak interfejs audio, ale o tym będzie za chwilkę w części testowej. Natomiast mikrofon sam w sobie robi naprawdę dobre wrażenie, jest masywny, cała podstawa jest metalowa, a obudowa mikrofonu jest z tworzyw sztucznych dobrej jakości. Możemy sobie także ustawić opór tym pokrętełkiem, żeby mikrofon nam się nie przemieszczał. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, kiedy go zasilimy. Działają wtedy LEDy i mamy tutaj przycisk do zmiany efektów, czyli mogą to też być pojedyncze kolory. Możemy LEDy oczywiście wyłączyć. Mamy regulację głośności ogólnej i mamy dotykowy przycisk mute, czyli jak sobie tutaj naciśniemy, LEDy zmieniają się na kolor czerwony. Ponowne naciśnięcie przywraca obieg kolorów, czy pojedynczy kolor, dlatego nie mamy tutaj w kolorach koloru czerwonego, żeby się nie myliło. Najwyżej różowy, czyli mamy na przykład niebieski, klikamy, robi się czerwony. No to podstawy znacie, przechodzimy do właściwych próbek dźwięku. Ok, bierzemy się za testy, zobaczymy jak się sprawdza mikrofon na tym niewielkim stojaczku, który nie ma nawet regulacji wysokości, co by było akurat w tym przypadku praktyczne, no ale zobaczymy jak to się sprawdzi. Mam ustawioną czułość mikrofonu na maksimum, tak w systemie jak i na mikrofonie, żeby jak najlepiej zbierał dźwięk. Ok, i w tym samym czasie słyszę w słuchawkach to co mówię. Mogę regulować to pokrętłem z tyłu, czy ten dźwięk może być bardziej albo mniej słyszalny. Jeśli chodzi o tą odległość, no to myślę, że ta jakość dźwięku i głośność jest naprawdę niezła. Ja się spróbuję jeszcze troszeczkę przysunąć, o właśnie, i w tym momencie myślę, że ten dźwięk jest już bardziej donośny. Mogę do mikrofonu się jeszcze troszeczkę zbliżyć i wtedy mamy już naprawdę głośny dźwięk. No i zmniejszając czułość, mogę mikrofon sobie jeszcze bardziej przysunąć. Wtedy też dźwięk jest naprawdę niezły i to się przydaje w przypadku, gdybyśmy mieli jakieś niepożądane hałasy w tle, czyli odpalamy dźwięk odkurzacza. Tak to brzmi z mojego mikrofonu krawatowego i wracamy na próbkę z tego mikrofonu. Jeśli jestem blisko, nawet przy mniejszej czułości, tego tak bardzo nie słychać, ponieważ jak sobie zwiększę czułość, a się odsunę od mikrofonu, no to jednak ten odkurzacz dużo bardziej przeszkadza. Ponownie zmniejszyłem, a jestem bardzo blisko mikrofonu i nie jest wcale tak źle. Natomiast możemy zrobić także próbkę poprzez XLR, ponieważ mam interfejs audio. I teraz tak, dołączymy zasilanie z mikrofonu, a podepniemy sobie do interfejsu i przewód XLR podepniemy do samego mikrofonu. Włączymy teraz interfejs audio i zobaczymy, czy jest potrzebne zasilanie 48V, chociaż tutaj widzę, że chyba nie, ale w razie czego ten interfejs audio też ma taką opcję.
OK, nagrywa się. Czyli tak ten mikrofon będzie brzmiał poprzez interfejs XLR. Prosty model za 100 paręnaście złotych, który nie jest jakimś cudem techniki. Jest więc jak kupicie nawet interfejs bez zasilania 48V, będzie OK. No, oczywiście jakość tego dźwięku przez USB jest lepsza, ale interfejs daje nam też dodatkowe możliwości, czyli możemy chociażby robić jakiś pogłos. W prosty sposób można to tutaj sobie zrobić. Możemy także jednym klikiem Zmienić sobie głos. Mamy do wyboru kilka różnych opcji i można się pomiędzy nimi płynnie przełączać. jednym klikiem i następnie to wyłączyć. No i jeszcze spróbujemy zmniejszyć odległości. Przysunę zupełnie blisko, wtedy już nie działa regulacja na mikrofonie, a muszę regulować sobie na interfejsie suwakiem. No jest bardzo bliska, brzmi to tak. Stwierdźcie, która próbka była lepsza, czy przez USB, czy poprzez XLR. Podsumowując, całkiem dobry mikrofon. Mieliście okazję ocenić różne próbki dźwięku. Natomiast osobiście ja wolę z takich mikrofonów korzystać na ramieniu, więc takie ramię można sobie dokupić. Także marka Crux ma w ofercie porządne ramię tego typu. Też było kiedyś u mnie testowane. No i pamiętajcie, że aktualne ceny i promocje na ten mikrofon sprawdzicie sobie klikając linki w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się.